Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Pamiętasz, jak pół roku temu nagrywałem dokładnie w tym samym miejscu, na tym parkingu, film o zestawie filtrów FreeWell K2. To jest ten zestaw filtrów, gdzie można założyć jednocześnie filtr polaryzacyjny i połówkowy szary. Już myślałem, wystraszyłem się, że go zapomniałem zabrać. I połówkowy szary, o taki połówkowy szary, o taki. On robi tak na zdjęciu. Fajne. Pokazałem taki przykład. Zrobiłem zdjęcie bez filtra, zrobiłem zdjęcie z filtrem polaryzacyjnym, a na końcu dołożyłem filtr szary. To naprawdę rewelacja. Gdyby nie był taki duży, to ja bym go nosił na stałe w plecaku. To jest tak, że tak wczoraj jechaliśmy na zdjęcia, zapałem tak szybko, zapałem plecak, no i w plecaku był zwykły filtr polaryzacyjny, nie ten K2, ponieważ to zajmuje miejsce. Ja tak sobie marzyłem, mówię, kurczę, ja bym chciał taki filtr, żeby on był takiej samej funkcjonalności, ale żeby był mały, najlepiej magnetyczny, przypinany, magnetyczny filtr. Przy filtrze polaryzacyjnym bardzo ważną rzeczą jest jakość tego filtru. To jest tak, że wszystko, co zakłada z przodu na obiektyw, albo z tyłu, jeśli ktoś ma filtry zakładane z tyłu, jest jeszcze gorzej. Ale jak zakłada z przodu na obiektyw, to wszystko to, jakiej to jest jakości, przekłada się na to, jaka będzie jakość zdjęcia. Jakiej to jest rozdzielczości, to przekłada się na to, jakie będą zdjęcia. Jeśli założysz sobie marny filtr, to nie jest tak, że tani musi być marny, ale bardzo często jest to synonimem, czyli założysz sobie marny filtr i będziesz przez niego robił zdjęcie, to tak jakbyś robił marnym tanim. No to chociaż to niekoniecznie tani jest zły, ale jakbyś robił słabszym zestawem niż Ci się wydaje, że posiadasz. W związku z tym to jest ważne, jakiej klasy filtr zakładasz. Filtry FreeWella, ja wiem, ten zestaw jest drogi, bo teraz sprawdzałem jeszcze przed wyjazdem, w granicach 2200 trzeba za niego zapłacić u polskiego jakiegoś tam dystrybutora za ten filtr. Dużo. Natomiast jakość jest bardzo dobra. Ale dlatego jakiś czas temu, kilka dni temu, to było pewnie już 2 tygodnie, jak FreeWell do mnie napisał, a może chciałby Pan przetestować filtry magnetyczne, polaryzacyjny filtr magnetyczny. Ja mówię, wow, ja marzyłem, polaryzacyjny, zapinam, magnetyczny, fajnie, jejku, jak ja się cieszę. Nawet nie sprawdzałem, co mi zaproponowali. Przyznam się uczciwie, tak nie powinno się robić. Mówię, dobra, okej. Zresztą, prawdę mówiąc, jak za darmo dają. Znaczy wiem, to trzeba odpracować, ale. I przysłali mi zestaw FreeWell K2. V2, co ja mówię, V2. 10 października ruszyła sprzedaż bodajże, tak przynajmniej w materiałach było napisane. I to jest tak, polecam tym wielkim, to jest mały. No i rzeczywiście, on ma fajny taki dzynzelek, żeby zdjąć dekielek. Odczep się, przykręciłem. I zgubiłem śrubkę. Śrubka poleciała na ziemię i leży gdzieś. I widzę ją. Widzę. To jeszcze nie zgubiłem, ale można je zgubić. Niestety, żeby go zablokować, trzeba odkręcić, a one nie mają blokady. O. Jeszcze raz. Z drugiej strony. O. Zakładamy tak samo pierścień, zakładamy filtr, trzyma się, żeby nie spadł mi w razie czego, blokujemy go i jest zakręcony. I mamy fajny filtr polaryzacyjny, bardzo dobrej jakości, bo to jest taka sama jakość jak tamta. Naprawdę, to jest... Zrobiłem nim zdjęcie, nie wczoraj, bo zapomniałem. Wczoraj robiłem innym filtrem zdjęcia. Zapomniałem, po prostu tego nie zabrałem, bo nie był w torbie, a to o tym po prostu zapomniałem. Zapomniałem go wrzucić do torby. Mówię, ojej, bym przetestował go tak na poważnie. Ale teraz jadąc zdjęcia jeszcze robiłem, jadąc tu na to, żeby nagrać film, robiłem zdjęcia. I jakość tego filtru jest bardzo dobra. Przy zakładanej cenie, bo tam była cena bodajże $150, to stwierdziłem, że zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Może to jest to, o co mi chodziło. No nie ma tego... Wziąłem. Nie przykleił się. Kurczę, nie ma rzeczy idealnych. No, ale jak zacząłem go używać, stwierdziłem jedną rzecz. No, tak to wszystko jest fajnie. Ustawiamy polaryzację, a następnie tu mamy jeszcze szary. Bo to jest połączony filtr szary z polaryzacyjnym.
Ja mówię, no dobrze, czy mi to jest potrzebne? Ja bym tego szarego, czasami jest potrzebne, czasami się przydaje, żebym chciał mieć szary, który jest dobry i te szare, zresztą tak jak oni reklamują i co ja stwierdziłem, nie robią tak zwanego tego krzyża, że on się przecina. Natomiast teraz jadąc zrobiłem zdjęcie. Pokaż aparat zdjęcia. Tym robiłem czy tamtym? Tym robiłem. No pokaż. Prawo Murphy'ego mówi o tym, że jeśli coś się ma popsuć, to na pewno się popsuje. Ale ludzie, którzy są do tego przystosowani, mają zapasową baterię. Zawsze wychodzę z zapasową baterią z domu, w związku z tym zdjęcia co prawda jeszcze zrobił, ale już nie chcę ich pokazać. Pokaż, poproszę, zdjęcia. Czyszczenie matrycy. Ja mam włączone czyszczenie matrycy, żeby pokazał. Raz, to jest ostatnie zdjęcie, które zrobiłem. Dobrze, to jest przedostatnie, a to jest przedostatnie. Ok. To jest zdjęcie, rzucamy, zdjęcie, które zrobiłem bez filtru polaryzacyjnego. To jest, w związku z tym, że on ma ten szary, to mnie interesowało nie tyle działanie filtru, bo ja wiem, że ono jest bardzo dobre, ile tracę światła, jeśli założę ten filtr. I założyłem na sztywno czułość, żeby to było łatwiej ustalić. Czułość 400, przysłona 8 i on mi dał jedną dwusetną, dobrze? Żebym się nie pomylił. Nie, źle. I on mi dał jedną 640 część sekundy bez żadnego filtra. Następnie wziąłem filtr, który noszę przeważnie w torbie, bo jest mały, lekki, on zajmuje taką przestrzeń, tylko jest w plastikowym pudełku. I on mi pokazał, to jest to zdjęcie, te same parametry pozostałe, czas 1/200 część sekundy. Mówię, dobra, twardzielu, założyłem ten zestaw i już go nie zdjąłem z aparatu. Jest. I on mi dał tak samo. 1/400, przysłona 8 i 1/50 część sekundy. Zamiast 1/200, 1/50 przy skręceniu na minimum. To jest tak, że to ma znaczenie. To jest tak, że w sumie to ja stwierdziłem, że kurczę, fajny filtr, ale w efekcie to ja go nie wiem, czy będę używał. Za bardzo przyciemnia. Ten szary w nim jest niepotrzebny dla fotografa. A dla kamerzysty, dla kamerzysty ten filtr byłby świetny, idealny. Przymykam sobie, jakbym był kamerzystą, bo jestem fotografem. Trochę ostatnio nauczyłem się o filmowaniu, ale moja wiedza jest nadal zerowa, a kiedyś była jeszcze mniejsza. W związku z tym zakładam, polaryzuję sobie światło, a później jeszcze dociągam szarym, po to, żeby uzyskać tą 1/60 część sekundy, żeby mi się ten obraz tak ładnie układał, czy jeśli nagrywam w klatkarzu 1/120, czy 120, to 1/120 część sekundy i wtedy ten szary jest idealny do tego, żeby to przymknąć i zrobić. Dla filmowca to jest świetne rozwiązanie. Oni do tego jeszcze w zestawu dodali mi filtr rozmycie mglisty śnieg. Nie testowałem go jeszcze. Rozmycie to jest kiedyś, mamy taki obiektyw, który sam robi rozmycia. Mam tam przełącznik i czym się zrobi, to jest bardziej miękki. Ale w czasach cyfrowych go w sumie zaczęliśmy coraz mniej używać, bo takie rzeczy można sobie zrobić na komputerze. Chociaż to jest tak jak jakiś czas temu, kilka lat temu, nagrywałem film z drona dla człowieka. Najpierw ustaliliśmy drona według jego parametrów. Ja mówię, dobra, to ty słuchaj, ale ja chcę, żeby ten był film. No to on wziął, poustawiał tak, jak chciał tego drona, czyli on ustawił i w sumie to ja tak cały czas nagrywam w tej chwili na takich ustawieniach, jak on wprowadził. Nagrałem ten film, on to później ten film obejrzał, mówi, dobrze, troszeczkę się go rozostrzy i będzie ok. Ja tak myślę, kurde, rozostrzy? Po to się DJI namęczył, żeby zrobić ostry obiektyw, żeby ta kompresja była taka, żeby to wyżynało oczy, żeby można było horrory kręcić, a on tam mówi, rozostrzy się i będzie dobrze. Ale do filmu, żeby uzyskać ten efekt cinema look, zna się języki obce, cinema look, żeby taki właśnie był wygląd taki lekko kinowy, to po to się stosuje filtry
takie rozmywające. I wtedy zresztą pytałem się, mówię, to co, to lepiej by było, gdybym od razu rozmył go trochę. On mówi, no. Aha. No. Ale nie miałem czym rozmywać, więc nie rozmywałem. Ale tutaj ten zestaw, jeśli chcesz zajmować się filmowaniem, zestaw V2 jest rewelacyjny. Za cenę $150 ta jakość fluorescencyjnego filtru z tym filtrem szarym naprawdę rewelacja. Ale jeśli jesteś fotografem, to ja dobrze mówiłem i cały czas dobrze mówię o tym zestawie K2. On jest troszeczkę inaczej skonstruowany. On nie ma takiej straty na ilości światła wchodzącego. A do tego ma to, co jest fajne, czyli ten polaryzacyjny szary, który możemy mu dołożyć i który możemy, patrzę na filtry, i który możemy używać. I który powoduje to, że takie zdjęcie, z takiego zdjęcia możemy zrobić dzięki szarej połówce. I jakby nie mówić, ile tu ma zalet ten filtr, zestaw V2, ja bym polecił jednak mimo wszystko zwykły filtr polaryzacyjny zamiast niego. Albo taki profesjonalny K2, który jedziesz na zdjęcia, zachód słońca, wiesz co będziesz robił, pakujesz takie pudełko takie pudełko do torby i wiesz co będziesz robił, ale tak jak jedziesz na co dzień i w sumie myślisz, jadę się przejechać, tak jak wczoraj zrobiliśmy, nie wiem, z 600 km, przejechaliśmy, w sumie mało zdjęć zrobiliśmy. Fakt, że później było tak zimno, tak wiało po południu, że to było tak, nie, z samochodu to ja nie wychodzę, nie. Także mało zrobiliśmy zdjęć, natomiast jadąc na taki objazd, to ja sobie wezmę taki film polaryzacyjny, mały, wrzucę, a może go użyję, a może go nie użyję. Fajny, marzy mi się cały czas film polaryzacyjny magnetyczny, żebym mógł sobie go założyć, zdjąć, założyć dekielek. No ale chyba sobie jeszcze o takim filtrze pomarzę. Natomiast jeśli chcesz, znaczy to jest tak, bo V2 super dla filmowca, dla fotografa jednak polecam zwykły filtr. Filtr jaki ja używam na co dzień, był film o filtrze polaryzacyjnym. To był kiedyś o likwidowaniu poblasków, ale to nie to. O przyciemnianiu nieba, zmiany światła, poprawy jakości. A nie wiem, czy był. A jak nie było, to na pewno kiedyś będzie. Ale jak interesujecie jaki filtr, pod filmem jest link do tego filtra i do tego filtra, który ja używam na co dzień, czyli polaryzacyjnego, który polecam. Także polecam. Znaczy, to jest tak, że od razu powiem, bo nie pamiętam, czy to już mówiłem. Filtr polaryzacyjny służy do tego, żeby go zakładać na obiektyw. I żeby go móc założyć na obiektyw, trzeba go najpierw zdjąć, czyli do zakładania i zdejmowania. Nie do tego, żeby on był cały czas na obiektywie, bo wtedy zrobi tylko dużo złego, a mało poprawi jakość zdjęć. Film polaryzacyjny w niektórych warunkach patrzymy na słońce i wtedy go zakładamy, robimy zdjęcie i zdejmujemy od razu, żeby nie robić nim na stałe zdjęć, bo to jest absolutnie bez sensu i w efekcie więcej zdjęć po takim wyjściu, gdzie będziemy robili cały czas filmem polaryzacyjnym, okaże się, że więcej zdjęć jest złych niż dobrych, czyli on więcej razy zaszkodził niż poprawił. Także filtr polaryzacyjny polecam. Jest to najważniejszy filtr w fotografii krajobrazowej, portretowej, produktowej, nie w reporterskiej, bo tam nie ma czasu na to, żeby go za każdym razem przestawić. Tam, gdzie masz chwilę na to, żeby go wyregulować, zdjąć, założyć, to jest to najlepszy podstawowy filtr. Także polecam Ci filtr polaryzacyjny. Może być Friwella, to bardzo dobra jakość. Tu, ja jeszcze popatrzę, ale chyba się szarego z tego nie da wydłubać. Zresztą jak się tak z tego patrzyłem, czy się da wydłubać, to się okazuje, że to nie działa wtedy. W ogóle nie polaryzuje. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.